Jest 6 stycznia, co oznacza, że jedziemy na koncert Nady. Tutaj mamy rzeczy najważniejsze, czyli lustrzankę, lampy, mikrofony i wszystko w sumie jest porozkładane po całym bagażniku, dlatego to się tutaj po prostu nie mieści. W środku mamy statywy, tutaj mamy 2 kolejne statywy, bo też się nie mieszczą, więc w sumie podsumowując mamy jakieś 4 statywy, 3 lampy, 2 mikrofony, albo 3, nie, 2 mikrofony, 2 kamery i lustrzankę. W sumie mam nadzieję, że tyle starczy, ale nie jestem pewna, więc jakby nam zabrakło czegokolwiek, to będzie źle. Pytanie za 100, gdzie mogłam włożyć ładowarkę? Dobra, jest. Jak sami widzicie, nawet torba się nie zamyka. O. To też się nie zamknie. Chciałyśmy bardzo szybko wyjechać, ale okazało się, że jednak samochód zamarzł, więc trzeba go odmrozić, a nie mamy czasu na odmrażanie naturalne, więc to jest bardzo fajny odmrażacz do szyb. Ten film nie jest sponsorowany, a szkoda. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Samochód się rozmraża? I jedziemy. Nada jest koreańską raperką, którą możecie kojarzyć m.in. z programu Unpretty Rapster i dzisiaj właśnie ma swój mini koncert w Warszawie, a dokładnie jest gościem specjalnym na k-popowo-hip-hopowej imprezie Young Bros, na którą się właśnie wybieramy, także będziecie mogli w tym vlogu zobaczyć nasze przygotowania, naszą drogę, cały koncert i to, co ogólnie się tam działo. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić i że wy też będziecie się bawić dobrze oglądając ten vlog, także jedziemy. Jest bardzo zimno, ale jedynym plusem tego, co się teraz dzieje, jest to, że w końcu coś widzę przez przednią szybę. Impreza odbędzie się w klubie Voodoo, jest to koncert rozpoczynający bardzo koncertowy początek 2018 roku, ponieważ chyba się jeszcze nie zdarzyło w Polsce, żeby 3 artystów przyjechało do nas w jednym miesiącu. Mam tutaj na myśli akurat luty, ale styczeń też zaczyna się bardzo dobrze, ponieważ ja osobiście jestem bardzo podekscytowana. Jesteśmy już! Impreza zaczyna się niedługo i od 21:30 wchodzą VIPy na meet and greet, a sam występ jest planowany mniej więcej na północ, a cała impreza będzie trwała do 5 rano, będzie 3 DJ-ów i szczerze powiedziawszy, to my już się nie możemy doczekać, bo to się zapowiada jako naprawdę wielkie wow! We prepared like true for dare game. Yeah. You have to pick up one piece of paper. One. Oh. It's Polish. Ooh! Dance to any K-pop song! Oh. 뭐지? We just did the interview. Yeah, we just finished it. Yeah, we killed it. Yeah. He was helping. Yeah, Nana was so nice, right? Yeah. Awesome. It was perfect, and she loved Poland. And now let's wait for the performance. And we will see. Right? Yeah, it will be awesome. Right. I know it. Say sticky, 그녀의 몸짓이 so sticky, 그녀의 목소리 sticky, 모든 게 다다다 끈적끈적거려. Trwa impreza! You're watching UBTV. You're watching UBTV. Baby girl, 내 시선이 쫙 붙어버렸어. 옆라인부터 움푹파인 가슴까지. Bad boy 너무 노골적이야 근데 싫진 않지 너의 매력에 군침을 삼키게 해줘 그녀의 몸짓이 so sticky, 그녀의 목소리 sticky, 모든 게 다다다
Jest godzina 2 i to chyba najwcześniejsza godzina, kiedy kiedykolwiek opuściłyśmy jakąkolwiek imprezę, ale jutro w Łodzi musimy spotkać naszą grupę i zrobić projekt na studia i to był jedyny wolny termin, kiedy mogliśmy się spotkać w piątkę i zrobić ten projekt. Także obawiam się, że do poniedziałku spać nie pójdziemy, ale jeżeli chodzi o koncert Nady, bo o to się tutaj w tym vlogu rozchodzi, był świetny. Ciao. It was so like freaking hot and it was so energetic. Nada was so hot and it was one of the best. Peace out, yo. Peace out. Actually, he needs an ambulance still. Yeah, my heart is still like pounding. Yeah. You know, Nada, she's so hot. I nam koncert też się podobał, chociaż nie jesteśmy takimi fanboyami jak tak? What? Nothing. I powiem wam, że to była impreza, na której widziałam największą ilość Korejczyków, jeżeli chodzi o koncerty. I może to jest lekka przesada, żeby powiedzieć, że było więcej Azjatów. Nie Koreańczyk! Nie Koreańczyk? Jestem z Korei. Nowhere. I może to jest przesada, żeby powiedzieć, że było więcej Azjatów ogólnie niż Polaków, aczkolwiek... Nie, dzięki, ale... Aczkolwiek liczba tych obu narodowości była dość wyrównana, że tak to ujmę. I było widać, że wszyscy lubią Nadę, prawda, Łutek? Oszalałem! Nie mogę spać. Impreza mi się podobała, ale było strasznie gorąco, tu jest strasznie zimno i ja już chcę wsiąść i odjechać po prostu, ale było naprawdę super, prawda? Super zimno, ja. Super. Yeah. Super zimno. Super tak, zimno. Tak. Ale jestem, look at this, super gorąco. I jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego Łutek jest w naszym vlogu, to dlatego, że pomagał nam z tłumaczeniem i bez niego prawdopodobnie nie zrozumiałbyśmy połowy wywiadu. Serio, prawda. Żegnamy właśnie
największego fana Nady i najbardziej zmarzniętego fana Nady w Polsce też. Tutaj ma jakiś podkład. Jak już mówiłam, my teraz jedziemy do Łodzi, jesteśmy w aucie, a że jesteśmy w aucie, to mamy chwilę spokoju i naszego tłumacza już tutaj nie ma, także mogę wam powiedzieć takich troszeczkę kilka szczegółów na temat tego koncertu. Po pierwsze, zaczął się bardzo, ale to bardzo nagle. My byłyśmy przy części akredytacyjnej, tam gdzie były sprzedawane rzeczy z Nadą, takie jak czapki, jej albumy i podkładki pod mysz. W czasie, gdy nagle muzyka po prostu zgasła i nagle Nada zaczęła śpiewać. Także to było dość duże zaskoczenie, nie sądzisz, Karol? Było. I jak już się, że tak powiem, przedarłyśmy przez tą część fanów, żeby stanąć sobie z boczku i sobie móc nagrywać koncert i tą relację też dla was, to powiem wam, że koncert był świetny, chociaż bardzo krótki, ale to, co mnie najbardziej uderzyło, to to, że Nada miała świetny kontakt z fanami. Ja bym szczerze nie podejrzewała, że aż tyle osób ma tak wielką fazę na Nadę, bo tam aż osoby z przodu się wyrywały do niej. Mam nadzieję, że mogliście to zobaczyć na jakichś tam fragmentach, że osoby po prostu podawały jej ręce i bardzo, ale to bardzo fazowały. Mam wrażenie, że ktoś tam się po prostu popłakał, jak ona mu podała tą rękę. Także nie podejrzewałam, że w sumie jest w Polsce tyle fanów, po pierwsze wokalistek, po drugie właściwie to raperek, po trzecie takich programów koreańskich, czy Jan Pretty Rapster, w którym Nada brała udział i to jest dla mnie zaskoczeniem, ale takim pozytywnym zaskoczeniem, bo to dobrze, że nie wszyscy fazują na, że tak powiem, koreańskich ładnych chłopców i to mi się akurat bardzo podobało. Jeżeli chodzi o wywiad, to kilka pytań naszych zostało odrzuconych ze względów na spódniczkę, którą miała Nada na sobie. Także możecie się domyślać, jakie właściwie to zadania dla niej miałyśmy, skoro nie mogła ich wykonać w spódniczce. Ale w gruncie rzeczy bardzo mi się podobało i wydaje mi się, że Nada świetnie się bawiła podczas tego wywiadu. Co sądzisz, Karol? W sumie to się nie dziwię, że zostało odrzucone, tak jak już on powiedziała, bo to by było bardzo nieprzyzwoite nagranie. Aczkolwiek klub był pełny, naprawdę był pełny i było bardzo, ale to bardzo, momentami było bardzo gorąco i trzeba było wyjść. Więc impreza toczy się dalej, tak jak już Ann wspominała, jest 2:30, musiałyśmy wyjść, impreza jest do 5:00, więc pewnie nawet się przeciągnie, zresztą jak zawsze i to było coś naprawdę super, ale my się nie możemy doczekać, żeby Nada wróciła do Polski i mam nadzieję, że to się stanie wkrótce. Więcej, naprawdę więcej takich osobowości w Polsce. Zgadzasz się ze mną, Karol? Tak! Nada była świetna i myślę, że tym możemy zakończyć. Trzymajcie za nas kciuki, no bo jednak wiecie, trzeba żyć studia. Jak pogodzić studia z K-popem? Jeżeli macie jakieś dobre rozwiązania, jak pogodzić naukę z K-popem i koncertami, które są teraz po prostu wyrosły jak grzyby po deszczu, to dajcie koniecznie znać. A jak wiecie jeszcze, jak uzbieracie na to wszystko pieniądze, to też możecie dać znać, bo myślę, że to nam się przyda. Żegnamy się, mam nadzieję, że vlog wam się podobał i jak zawsze, jeżeli macie jakieś wskazówki, to napiszcie na mnie w komentarzu. Pa!